czołgiem. Dziś powiemy sobie o butach odpowiednich do działań survivalowych, do marszu poza szlakami. Będą to oczywiście buty taktyczne, nie żadne trekkingowe, turystyczne. Dlaczego? Dlatego, że buty turystyczne, trekkingowe charakteryzują się niską cholewką. Mówi się o tym, że wysoka cholewka zapewnia nam dobre trzymanie kostki. Być może tak, być może nie. Są na ten temat opinie podzielone. Natomiast wysoka cholewka w działaniach survivalowych, w eksploracji terenu poza szlakami zapewnia nam przede wszystkim ochronę. W terenie survivalowym pełno jest przeszkód takich jak ostre kamienie, korzenie, zwalone pnie drzew, no i niełatwo w takim terenie o zranienie stopy. Dlatego właśnie wysoka cholewka, która chroni naszą kostkę, część naszej łydki przed zranieniem, chroni nas przed ukąszeniami węży. W Polsce tak naprawdę nie trudno o żmiję, która jest wężem jadowitym. Wąż zazwyczaj kąsa powyżej kostki. Generalnie buty taktyczne można podzielić na dwa rodzaje. Tego typu oraz tego typu. Czym się różnią? No na pierwszy rzut oka widać. Tutaj mamy litą skórę, tutaj mamy skórę zamszową. Te są czarne, te są w jasnych barwach. No i oczywiście to wszystko nie jest tutaj bez powodu. Jasne barwy odbijają promienie słoneczne, czarne barwy ściągają te promienie. Takie buty będą przystosowane do działań w terenie, gdzie panuje chłód, panuje wilgoć. Są one wodoodporne właśnie przez to, z jakiego rodzaju skóry zostały uszyte. Dodatkowo wewnątrz jest jeszcze membrana Gore-Tex. Jeżeli oglądaliście mój kanał dosyć regularnie, to nieraz widzieliście, jak te buty sprawują się w terenie. Nadchodzi fala, podmywa je, wewnątrz nadal są suche. Chodzę po wysokiej trawie, mokrej, wilgotnej. Buty są wewnątrz suche. To są moje ulubione buty. Testuję je od około 2 lat. Są to buty HXR Power X21, dostępne w sklepie Millworld. Używam ich właściwie w każdym sezonie, czy to letnim, czy zimowym. Oczywiście, jeżeli temperatury wzrosną, jeżeli zrobi się naprawdę gorąco, to w tych butach może być to odczuwalne. Mimo że mają one system wentylacji, to jednak będzie w nich na pewno cieplej niż w takich oto butach. I to jest właśnie to, do czego te buty służą. Do terenu, w którym jest po pierwsze sucho, a po drugie gorąco. Taki but nie ma membrany Gore-Tex, co zwiększa jego oddychalność. Dodatkowo skóra zamszowa również zwiększa oddychalność i wstawki materiałowe. Dzięki temu, że możemy sobie tutaj pozwolić na taki oto zamek, który w tych butach no niestety zmniejszyłby wodoodporność, te buty dużo łatwiej założyć. Po prostu mogą być zasznurowane na stałe, tak jak nam to odpowiada. No a wystarczy odpiąć zamek, włożyć but, zapiąć zamek. Te buty są lżejsze, to po pierwsze, a po drugie lepiej oddychają. Lepiej oddychają, odbijają promienie słoneczne, także w teren gorący, w teren suchy. Tego typu buty, to są akurat buty Texar Ghost, dostępne również w sklepie Millworld. Generalnie w sklepie Millworld macie całą gamę tego typu obuwia taktycznego, zarówno takich przeznaczonych na wilgotny, chłodniejszy teren, jak i takich przeznaczonych na suchy, gorący teren. No i to są właśnie dwa rodzaje obuwia, z którymi warto się zapoznać. Odpowiednio dobrane buty to bardzo ważna, jeżeli nie najważniejsza rzecz w terenie poza szlakami. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak radzi sobie ktoś, kto źle dobrał obuwie, kto wybrał się w zwykłych, niskich butach, nawet nie turystycznych, w góry, w śnieg, no to zapraszam na kanał Adventurer. Tam właśnie robię taki test, taki eksperyment. No a tymczasem na razie, trzymajcie się i czołgiem!